Czasy zagłady i wojny to śmierć, ból, cierpienie. To niepewność i samotność tych wsiadających do wagonów, jadących w nieznane latem 1942 roku. To brak nadziei na zwycięstwo i gniew tych rzucających granaty w stronę niemieckich żołnierzy w kwietniu 1943 roku podczas powstania w getcie warszawskim. Ale to też miłość, która nawet tym piekielnym czasom nadawała pozory normalności i pozwalała pozostać człowiekiem. O tę miłość upominał się Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim, powtarzając, że nienawiść jest łatwa, a miłość wymaga wysiłku i poświęcenia. Na pytania o kolejne szczegóły powstania z pewną irytacją odpowiadał: dlaczego nikt nie pytał o miłość? Dlaczego nikogo to nie interesuje? W tym roku akcja Żonkile Muzeum Polin, upamiętniająca wybuch powstania w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, opowiada właśnie o miłości. O miłości w różnych jej odcieniach. Miłości romantycznej, która połączyła Polę i Janka, gettowego rikszarza. Miłości dojrzałej między dwojgiem dorosłych ludzi, malarką Gelą Seckstein i Izraelem Lichtensteinem, ukrywającym podziemne archiwum getta. Bezgranicznym oddaniu rodziców i opiekunów do dzieci, jak u lekarki Aliny Margolis-Edelman i Stefanii Wilczyńskiej, współtwórczyni Domu Sierot. A także miłości dzieci do rodziców, która zaprowadziła Marysia Eisenstadt, słowika getta, na Umschlagplatz. Będzie to opowieść o wierności, lojalności i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Pola Liwszyc jest jak ten fragment dawnej ulicy Krochmalnej. Żydowska ulica żyje we wspomnieniach Itzhaka Baszewisa Zingera, żydowska dziewczyna we wspomnieniach Marka Edelmana. O Poli niewiele wiadomo, jedynie to, że była członkinią Skifu, Socjalistyscher Kinderverband, czyli organizacji dziecięcej działającej przy żydowskiej organizacji Bund. Teatrzyk Skifu przy ulicy Krochmalnej wystawiał sztuki 2 razy w tygodniu dla najuboższych dzieci, a osobą najbardziej zaangażowaną była właśnie Pola Liwszyc. Robiła to z prawdziwą reżyserską pasją, wiedząc, że dla tych dzieci to jedyna chwila szczęścia i ucieczka od rzeczywistości. Dla Poli ucieczką był z kolei Janek, jej chłopak i gettowy rikszarz, tak to przynajmniej pamięta Marek Edelman. Janek przychodził do Poli na ulicę Karmelicką, gdzie mieszkała wraz z ciężko chorą matką i na jego ramieniu Pola zasypiała na 2–3 godziny. Gdy się budziła, nie pamiętała, gdzie jest, co w getcie było prawdziwym luksusem. Jednak w getcie od rzeczywistości ostatecznie nie można uciec, szczególnie latem 1942 roku. Trwa tak zwana wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego, a pociągi z Warszawy wywożą do Treblinki tysiące osób. Pola z ulicy Krochmalnej wraca do domu, do matki. Jej tam już jednak nie ma, trafiła tu, na Umschlagplatz. Pola spieszy się, żeby zdążyć przed odejściem transportu. Pędzi rikszą wraz z Jankiem. Docierają na ulicę Stawki, a Pola w tłumie osób czekających na transport wypatruje matkę. Janek próbuje ją powstrzymać. Mówi, że dla matki jest już za późno, ale ona, Pola, ma szansę przeżyć, że może żyć dla niego. Pola ostatecznie jednak dołącza do matki. Tak jedna miłość zwycięża nad drugą. Przed wojną Ala mieszka w Łodzi i ma kota, a o tym kocie wspomina Marian Falski w elementarzu, z którego uczą się pokolenia polskich dzieci. Gdy wybucha wojna, Ala, czyli Alina Margolis, wraz z matką trafia do warszawskiego getta, a zamiast kota ma podopiecznych w żydowskiej szkole pielęgniarek, tu, na ulicy Mariańskiej. W różowej pielęgniarskiej sukience w białe paski, krochmalonym kołnierzyku i białym fartuchu wyróżnia się na tle ludzi ubranych w zniszczone i za duże ubrania na szarych ulicach getta. Tragiczna sytuacja dzieci w getcie dotyka ją osobiście. Gdy dzięki staraniom matki trafia do mieszkania po tak zwanej aryjskiej stronie i na okiennym parapecie widzi filiżankę śmietany i kwiaty, od razu myśli o jednym ze swoich podopiecznych, małym Abramku, który ledwie umiał mówić. Zdaje sobie sprawę, że Abramek, dorastający w getcie, nie zaznał nigdy bezpiecznego, normalnego życia, takiego, w którym stawia się w oknie kwiaty i pije śmietanę. Czując się odpowiedzialna za takich jak on, wraca do getta. Alina Margolis w lutym 1943 roku ostatecznie opuści getto. Będzie pomagała jako łączniczka żołnierzom żydowskiej organizacji bojowej i jako sanitariuszka w trakcie powstania warszawskiego w 1944 roku w szpitalu na ulicy Miodowej.
Po upadku powstania trafi tu, na Żoliborz, na ulicę Promyka 43. Ukrywa się tu grupa żołnierzy żydowskiej organizacji bojowej, w tym Itzhak Cukierman, Cywia Lubetkin i Marek Edelman. Wszyscy razem trafią do Pruszkowa, a z Markiem Edelmanem Alina Margolis pójdzie we wspólną drogę przez życie. Po wojnie wezmą ślub i zamieszkają w Łodzi. Alinie pomaganie zostanie na całe życie. Na początku diabetyką, potem ofiarą wojny w Wietnamie, Czadzie, Nikaragui i Gwatemali, w końcu ofiarą przemocy domowej. Odejdzie w 2008 roku, a 2022, stulecie urodzin, w jej rodzinnej Łodzi obchodzony jest jako rok Aliny Margolis Edelman. Jest 5 sierpnia 1942 roku, upalne lato. Na Umszak-Placu na stawkach tłoczą się ludzie. To początek tzw. wielkiej akcji likwidacyjnej. Nachum Ręba, urzędnik Judenratu, notuje: pytałem ciągle o stan liczebny w wagonach. Wciąż ładowano, ale jeszcze nie było kompletu. Nagle Szmerlin, żydowski komendant Umszak-Placu, rozkazał wyprowadzić internaty. Na czele pochodu szedł Korczak. Z oczami zwróconymi ku górze trzymał 2 dzieci za rączki. Drugi oddział prowadziła Stefania Wilczyńska. Tu, na wystawie stałej w Muzeum Polin, znajdujemy mapę ukazującą prawdopodobną trasę przejścia grupy dzieci i opiekunów z domu sierot na ulicy Siennej 16 na Umszlagplatz. Stefania Wilczyńska, tak jak Janusz Korczak, miała szansę wydostać się z getta, jednak obydwoje zdecydowali się pozostać z dziećmi do końca. Miłość do dzieci, oddanie im cenili bardziej niż własne bezpieczeństwo i życie. Emanuel Ringelblum, historyk i twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego, pisał: przez cały czas, przed wojną i podczas wojny, Korczak pracował razem z panią Stefanią Wilczyńską. Współpracowali ze sobą przez całe życie. Wszystko, co jest związane z osobą Korczaka, internat, propagowanie miłości do dzieci itd., wszystko to jest wspólnym dorobkiem obojga. Trudno określić, gdzie zaczyna się Korczak, a gdzie kończy się Wilczyńska. Dziś jednak pamięć o domu sierot zaczyna się i kończy na Korczaku. To jego pomnik znajduje się przed Pałacem Kultury, czy tu, na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej. Kawałek dalej jest nagrobek rodziców Stefanii Wilczyńskiej z dopisanym imieniem i nazwiskiem córki. Zostały po niej listy od i do przyjaciół, dla których była kochaną panią Stefą. Jedna z wychowanek domu sierot wspominała: pani Stefa była z nami cały czas. Pierwsza wstawała, ostatnia kładła się spać. Nawet w trakcie odpoczynku pamiętała o każdym dziecku. Dom był pełen pani Stefy. Wszędzie czuliśmy jej myśl, troskę. Korczak przeszedł do historii jako wielki, nowatorski, heroiczny pedagog. Stefania Wilczyńska jako kochana pani Stefa. Tylko i aż. A gdyby wtedy w tej tragicznej matni pieśń swą zaśpiewała już po raz ostatni i posłała ją w niebo, hen na skrzydłach ptaka. Ach, jeśli jest Bóg, to by chyba płakał i biłby się w piersi, słuchając tej pieśni, w której serc milionów ból się ucieleśnił. Ból, co tragiczny wydał skargę z krtani. Eili, lama sabachtani. To fragment wiersza, który Jerzy Shapiro, po wojnie wybitny neurochirurg, napisał po śmierci swojej narzeczonej, Marysi Eisenstadt, która ze względu na swój piękny głos nazywana była słowikiem getta. Shapiro poznał Marysię, gdy ta przyszła do szpitala ze swoją matką, która chorowała na przepuklinę. Śpiewaczka zaprosiła młodego lekarza na swój występ, po którym zostali parą. Marysia od dzieciństwa przejawiała muzyczny talent. Uczyła się gry na fortepianie od Zbigniewa Drzewieckiego, jednego z twórców konkursu chopinowskiego. Mimo że zapowiadała się na dobrą pianistkę, już wtedy najbardziej fascynował ją śpiew. Wielokrotnie prosiła swojego ojca, Dawida Eisenstadta, znanego dyrygenta i kierownika chóru przy Wielkiej Synagodze nad Łomackiem, stojącej niegdyś tam, gdzie dziś stoi błękitny wieżowiec, o przeniesienie z klasy fortepianu do klasy śpiewu. W getcie zaczęła zarabiać jako zawodowa śpiewaczka i szybko podbiła żydowską Warszawę. Często występowała właśnie tu, w Teatrze Femina, i była niezwykle popularna. W jej repertuarze znalazły się zarówno pieśni żydowskie, klasyczne pieśni z okresu romantyzmu, jak i wirtuozowskie arie operowe.
Do historii przeszła jako wschodząca gwiazda, która zachwycała pięknym głosem i poruszającą interpretacją. Kompozytor Władysław Szpilman w swoich wspomnieniach napisał, że stałaby się bardzo sławna i znana milionom ludzi, gdyby nie została zamordowana przez Niemców. W pamięci Jerzego pozostała skromną, fajną dziewczyną, która bardzo kochała rodziców. Okoliczności śmierci Marysi Eisenstadt nie są do końca znane. Według najczęściej powtarzanej wersji zginęła w sierpniu 1942 roku na Uprzak Placu, gdy nie chciała się rozstać z ukochanym ojcem. „18 września 1946 roku, dokładnie tu, w ruinach budynku przy dawnych Nowolipkach 68, zostaje znalezionych 10 metalowych skrzynek, których szukano od wielu miesięcy. Znajdują się w nich bezcenne dokumenty gromadzone przez grupę Onek Shabbat, kierowaną przez Emanuela Ringelbluma. Wśród tysięcy stron urzędowej korespondencji, dzienników i relacji znajduje się testament spisany 31 lipca 1942 roku. Pisze go Israel Lichtenstein, nauczyciel, który jako jedna z zaledwie kilku osób wie, gdzie kilka dni później zostanie schowana pierwsza część archiwum. Materiał jest dobrze schowany. Oby się tylko zachował, a wtedy będzie to najpiękniejsze i najlepsze z tego, co dokonaliśmy w obecnych okrutnych czasach. Nie chcę podziękowań, żadnych pomników, żadnych pieśni pochwalnych. Chcę, by wspomniano mojej żonie Geli Seckstein, zdolnej artystce malarce, której dziesiątki prac nie zostały wystawione, nie ujrzały światła dziennego. W ciągu 3 lat wojny pracowała ona z dziećmi jako wychowawczyni i nauczycielka. Przygotowywała dekoracje, kostiumy na dziecięce przedstawienia, otrzymywała nagrody. Teraz razem przygotowujemy się na przyjęcie śmierci. Chcę, by wspomniano mojej córeczce. Margolit ma dzisiaj 20 miesięcy. Israel Lichtenstein bardzo kocha swoją żonę i córkę i chce, żeby został po nich jakiś ślad. Dlatego do ukrywanych dokumentów wkłada dziesiątki rysunków Geli. To największa w archiwum kolekcja prac jednej artystki. Wśród nich jest rysunek Margolit, małej zdolnej dziewczynki, który dziś można zobaczyć na wystawie stałej w Żydowskim Instytucie Historycznym, strażniku archiwum Ringelbluma. Choć Lichtenstein pisze, że jest przygotowany na śmierć, jemu i jego rodzinie uda się przetrwać tzw. wielką akcję likwidacyjną. W lutym 1943 roku pomoże ukryć drugą część archiwum w bańkach po mleku. 2 miesiące później Israel Lichtenstein, Gela Seckstein i Margolit zginą w pierwszych dniach powstania w getcie warszawskim. Od 10 lat, 19 kwietnia, przypinamy żonkile, udowadniając, że łączy nas pamięć. Pamięć o bohaterstwie tych, którzy bez nadziei na zwycięstwo walczyli w powstaniu w getcie warszawskim. Pamięć także i o tych, którzy kierowani miłością poświęcali własne życie, żeby ratować swoich bliskich. Bo jak Marek Edelman każe nam pamiętać, w getcie była i miłość. Właśnie ze spójnikiem, bo w getcie miłość nie była ani jedyna, ani najważniejsza, ale była i tak jak dziś dawała nadzieję.